Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania jednego z orędzi Jezusa Chrystusa, które przekazał do Barbary Weigand, niemieckiej wizjonerki i mistyczki, służebnicy Bożej Kościoła katolickiego. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Moja córko, sprawiliście mi w tym miesiącu wielką radość, za którą wynagrodzę was, jak to jest moim zwyczajem, również w zaświatach, bo nagroda dla moich wiernych dzieci zaczyna się już na ziemi, a przejście z tego życia do życia pozaziemskiego jest tylko kontynuacją radości, chwały i nagrody, jaką przeznaczyłem dla każdej wiernej duszy. Każda bowiem wierna dusza, która mi wiernie służy, nosi w swoim sercu, nawet jeśli na zewnątrz jest przygnieciona i zmiażdżona cierpieniem, jednak radość, której nikt nie może jej odebrać, która obiecuje jej wciąż na nowo szczęście, jakie ją czeka, gdy po przezwyciężeniu utrapienia wejdzie do miejsca wiecznej rozkoszy. I dlatego, że w tym miesiącu tak pilnie mi służyłaś, bo najlepszą pracą jest praca w służbie mojej, która rzeczywiście rozwija się na modlitwie, ale może ją wykonywać również ta dusza, która nie jest postawiona w takim położeniu, aby jej serce mogło zajmować się mną jedynie na modlitwie, która musi pracować. Ten robotnik, który wykonuje swoją codzienną pracę z miłości do mnie, jest również włączony. Ponieważ jednak większość ludzi, nawet jeśli są dobrej woli, tak bardzo pochłonięta jest życiem codziennym, tak bardzo zagrzebuje się w rzeczach ziemskich, że nawet jeśli są dobrymi chrześcijanami, niewiele myślą o mnie w ciągu dnia, dlatego bardzo miłe mi są te dusze, które dużo się modlą, dusze, które uzupełniają mnie, które rekompensują braki i winy tych, którzy o mnie nie myślą i zadośćuczyniają. Innymi słowy, ponieważ poszliście za mną i nie uchyliliście się od szyderstwa i pogardy waszych bliźnich, dlatego obiecałem wam, że pod koniec tego miesiąca dam wam wielką radość. Pamiętaj, kto chce iść za mną, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Dałem każdemu człowiekowi jego cel, dałem też każdemu człowiekowi jego krzyż, a kto niesie ten krzyż za mną, jest moim bratem, moją siostrą, bo i ja niosłem ten sam krzyż, który wy teraz niesiecie. Zstąpiłem z nieba, aby odkupić ludzkość, aby stać się bratem wszystkich, aby być dla nich zadośćuczynieniem i ofiarą. I co ci ludzie dali mi w zamian? Jaką nagrodę oni mi dali? Przechodzili obok mnie śmiejąc się i szydząc. Cuda, których dokonałem przez moją wszechmoc, nie mogły przeważyć nad wszystkimi niegodziwościami ludzi. Musiałem cierpieć i umrzeć na krzyżu, aby wstrząsnąć tą niegodziwością, bo człowiek stał się tak zmysłowy, że nic nie może go poruszyć, nic. Stał się tępy, biedny człowiek, przez grzech Adama. Przed upadkiem serce człowieka było podobne do Bożego. On kochał swego Boga bez ciała. Ale po upadku serce człowieka jest całkowicie zdegradowane. Z powodu grzechu nie jest już taki jak jego Bóg. Nie kocha już bez fałszu. Wszystko, co stanie mu na drodze, musi krytykować i kalać własną zarozumiałością, ponieważ w ludzkim sercu brakuje niewinności. Stąd jest tak, że wszystko, co pracuje w duszy, staje się gorliwe przez samozadowolenie ludzi. Nikt już nie chce wierzyć. Chociaż ludzie mówią, że wierzą w to, czego naucza Kościół Święty, wierzą tylko tyle, ile chcą. Uczy bowiem, że Duch Boży działa, gdzie chce i jak chce. Że On ma władzę nad każdym ludzkim sercem, że dał człowiekowi wolną wolę i że ten człowiek poddaje swoją wolną wolę mnie, wtedy ja jestem jego właścicielem, ja jestem właścicielem tego człowieka. I nawet jeśli ze słabości i biedy popada w drobne niedoskonałości,
to nadal jest mój i nadal jestem jego właścicielem. Ale tego świat chce mi odmówić. Dlatego już nie wierzą i wątpią, nawet najlepsze z moich dzieci, a ja wam mówię, że wszyscy ci, nawet jeśli stoją na czele mojego Kościoła, nawet jeśli są tymi, którym powierzyłem władzę nad sercami ludzi, grzeszą przeciwko mojemu mistycznemu ciału, bo nikt nie ma prawa kalać, czernić i podejrzewać członka mojego ciała, który mi wiernie służy. Tylko wtedy ich prawo wchodzi w życie, gdy widzą, że dusza zboczyła z właściwej drogi i kroczy drogą grzechu, gdy upada, tylko wtedy mają prawo podejrzewać duszę, ponieważ w jej rękach złożyłem klucze Królestwa Niebieskiego, ponieważ w jej rękach złożyłem władzę związywania i rozwiązywania. Dlatego słudzy moi powinni wiedzieć, że przyczyniają się w znacznym stopniu do grzechów innych, powtarzając słowa wypowiedziane przeciwko moim dzieciom i mówić o nich innym, aby z góry nabyć i zapewnić sobie prawo, tak że gdy ich wrogowie wzruszą ramionami lub uśmiechną się do nich, mogą usprawiedliwić się przez wzgląd na to wzruszenie ramion lub uśmiech, że już dawno wyrzucili te rzeczy za burtę, nie wierząc. O nędzo ludzka! Nic dziwnego, że czasy stały się złe. Cofnijcie się, słudzy moi, i uczcie się od waszych przodków. Jakże bardzo różnili się od ówczesnych kapłanów. Nie mieli nic wspólnego z histerią i chorobą, wiedzieli tylko, że Duch Boży wieje tam, gdzie chce i jak chce, i że żaden człowiek nie ma prawa rozkazywać temu duchowi. Ale wy, dzieci moje, idźcie spokojnie dalej, niech ten, kto chce się wyśmiewać, i raduje się z wyśmiewania innych, bo jesteście prawdziwymi uczniami serca mojego. Jesteście tymi, którzy chodzą moimi śladami. Bo kiedy jeszcze byłem na ostatniej drodze, kiedy już wpadłem pod rękę oprawców, to jeszcze musiałem być wyszydzany jako głupiec. A kiedy wleczono mnie po ulicach, był to tylko kamień węgielny wszystkich szyderstw, jakie zebrałem w ciągu 33 lat mojego ziemskiego życia, a przynajmniej w ostatnich latach mojego życia. Czy też nie było to szyderstwem, gdy mówili do mnie, któż to jest, że chce nas uczyć? Gdy na mnie krzyczeli, czyż nie jest to syn Ciesieli i czyż jego matka nie nazywa się Maryja, którą znamy? I szydząc i śmiejąc się odeszli. Pokazałem wam Kościół cierpiący. Ale chcę wam też pokazać, jak wiele może zdziałać modlitwa moich dzieci, jak wiele może przynieść korzyści temu cierpiącemu Kościołowi, bo to nie Kościół triumfujący może jeszcze pozyskać, ale tylko walczący członkowie mojego Kościoła, a jesteście nimi wy, chrześcijanie, którzy jeszcze żyjecie w obecnym czasie. Ci, których widzisz, gdzie płomienie są jeszcze wysoko nad ich głowami, to są ci, którzy jeszcze muszą cierpieć wiele strasznych rzeczy i jeszcze muszą znosić długi czyściec, którzy mało wierzyli i mało żyli według moich przykazań, a jednak nawrócili się na łożu śmierci. Ale tych, których widzisz, oddzielonych od tego tłumu, którzy muszą znosić jeszcze inny rodzaj męki, zawsze widzisz idących w świetle, bo tu jest światło, ale tam jest ciemniej, tu świeci moje światło, bo dzień po dniu ta otchłań jest oświetlana i rozjaśniana przez ofiarę mszy świętej, przez bezkrwawą ofiarę krzyża. Dzień po dniu odnawia się to, co uczyniłem, gdy dusza moja oddzieliła się od ciała, bo wtedy zstąpiłem do otchłani, aby pocieszyć sprawiedliwych i zabrać ich ze sobą do radości niebieskich. Oto odnawia się to dzień po dniu w ofierze mszy świętej. Kiedy kapłan wspomina zmarłych, do tych podziemnych pomieszczeń wschodzi nowy promień światła, który daje ukojenie i ulgę duszom, które są tu dręczone. Dlatego widzicie tutaj światło i nie różni się ono zbytnio od walczącego Kościoła na ziemi. Bo wszystkich, którzy tu mieszkają, zawsze widzisz chodzących w świetle, które jest uświęcającą, boską łaską,
w której żyją. Światło oznacza, że przez strumienie łaski, które dzień w dzień płyną przez Najświętszą ofiarę mszy świętej do tych podziemnych pomieszczeń, do tej tortury, gdzie dusze są oczyszczane, ten promień przynosi dzień w dzień pociechę i ulgę wszystkim poszczególnym członkom, którzy się tam znajdują. Ale ci, których widzisz tam w tej strasznej ciemności, gdzie nie przenika żaden promień światła, gdzie dusze muszą cierpieć i pokutować, gdzie dusze muszą cierpieć, aż spodoba się mojej sprawiedliwości, aby je odkupić, są tymi niewierzącymi, heretykami, słowem wszystkimi, którzy żyją poza moim Kościołem. Wprawdzie nie mogę wiecznie potępiać tych, którzy żyją zgodnie z Bożymi przykazaniami i noszą w sobie pragnienie chodzenia w prawdzie, bo są przecież w niewiedzy. Nikogo, kto by nie chciał zginąć z własnej winy, z własnej niegodziwości, nie mogę i nie wypędzę, bo miłosierdzie moje przewyższa sprawiedliwość moją. Ponieważ jednak przez ofiarę mszy świętej nie dokonuje się za nich żadnego przebłagania, ponieważ nie mają pośród siebie brata, który mógłby złożyć ofiarę. Wy, chrześcijanie Kościoła katolickiego, macie pośród siebie wielu braci, którzy dzień po dniu reprezentują wasze pośrednictwo, którzy mają moc wziąć mnie, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego w swoje ręce i przez tę nieskończoną ofiarę, którą składają, stają się pośrednikami dla swoich braci i sióstr, dlatego nie jest możliwe, aby jakikolwiek chrześcijanin rozpaczał. Każdy chrześcijanin, który żyje pod słońcem, powinien się radować, bo on zawsze, dopóki świat stoi, ma udział w pośrednictwie, bo wszyscy ci, którym powierzyłem to pośrednictwo, są jego braćmi, i jakież strumienie łaski płyną z tego pośrednictwa. Oni są kanałami, przez które kieruje wszystkie łaski do tego ludzkiego serca, czy to w Kościele walczącym, czy w Kościele cierpiącym. Ten pośredniczący urząd zarządza sprawą boskiej sprawiedliwości i może pojednać na życzenie. Ale zupełnie inaczej jest wśród niewierzących, którzy żyją poza Kościołem katolickim. Oni nie mają urzędu pośredniczącego, bo ja mam tylko jeden urząd pośredniczący, który jest powierzony mojemu następcy, świętemu Piotrowi i jego braciom. Teraz tym, którzy błąkają się tam w ciemnościach, gdzie nie dociera żaden promień światła, nie można ofiarować żadnego wstawiennictwa, ponieważ nienawidzą i gardzą moją matką, ponieważ moja matka, która jest skarbnicą wszystkich łask, jest również skarbnicą świętej ofiary mszy świętej, przez nią bowiem krew Chrystusa jest zraszana na poszczególne członki cierpiące. Dlatego radujcie się, moje dzieci, należycie do tej szczęśliwej liczby, do której zawsze spływa światło i pociecha, nawet w największym cierpieniu, czy jeszcze chodzicie po ziemi, czy już weszliście do tego innego świata, który wam tu pokazałem. Teraz ci, którzy są tutaj tak blisko was, to wszystkie dusze, które uwolniliście z płomieni czyśćcowych poprzez waszą modlitwę. Obietnica, którą dałem wam na początku tego miesiąca, będzie zatwierdzona po wszystkie czasy, dopóki jeszcze chodzicie po ziemi, każdy różaniec, do którego się przyłączycie, ponieważ jest to modlitwa Kościoła. Tak często jak będziecie uczestniczyć w odmawianiu różańca, choćby w ciągu roku, gdzie przewodniczy kapłan, będziecie mieli przywilej nawrócenia grzesznika przez tę modlitwę w tym dniu. Ale wszyscy, którzy kpią i szydzą, i nie uwierzą, uciekną od tego wielkiego miłosierdzia. Przy końcu tego życia zrozumieją jednak, że to oni sami są oszukani, ponieważ nie nabyli skarbów łaski, które mogliby nabyć.